W dzisiejszym odcinku obudzimy się w bajecznie zamglonej scenerii, zwiedzimy lodowiec i Muzeum Lodowca, zagramy w golfa z jachtu, popłyniemy do wioski Wikingów w otoczeniu spektakularnych wodospadów. Zapinajcie szelki i zapraszamy na 4. odcinek z rejsu po norweskich fiordach. Po wczorajszym mrożącym krew w żyłach wieczornym morsowaniu i saunowaniu podziwialiśmy jeszcze księżyc odbijający się od tafli fiordu. Dzisiaj rano nasz jacht skąpany był we mgle unoszącej się nad jeziorem. Razem z ekipą bardzo wcześnie wybieramy się na wycieczkę pod lodowiec. No i rozpoczynamy kolejny 4. dzień. Dzisiaj wybieramy się na lodowiec. Jest godzina 8 rano. Zobaczcie, co tutaj rano na jeziorze. Wow, wszystko jest zamglone. Patrzcie na to. Przepięknie to wygląda. Tam idziemy. Wczoraj zamówiliśmy taksówkę, która już tutaj jest. Patrzcie, jaka fantastyczna góra. No, ta mgła robi naprawdę robotę. Scary movie. Hello, good morning. We would like to see a most impressive view, so go out there. But you're not Take I out. don't see it that way. Yeah. Some white thing hanging on the mountain. Ale pięknie, patrzcie na to. Fajnie, że teraz z innej perspektywy widzimy tą wyspę. Słuchajcie, dotarliśmy pod lodowiec. Tak wygląda ta okolica. Wow! Tam jest ten język lodowca. Tutaj jest wodospad, nawet kilka wodospadów. Tutaj zobaczcie, jest jezioro przypominające nasze morskie oko. Niesamowite widoki. Rewelacja. Dotarliśmy tutaj nad sam brzeg tego turkosowego jeziora, tutejszego morskiego oka. Dużo łagodniejsze zejście niż w morskim oku. Jest jeszcze wcześniej rano, więc słońce tutaj się nie wbiło do tego jeziora, więc nie widać jego pełnej mocy przezroczystości, ale możecie doświadczyć tego. Wow! Bya Bren to lodowe ramię będące częścią największego w Europie lodowca Jostedalsbren. Lodowiec widzieliśmy już z paru kilometrów, płynąc tutaj w dniu wczorajszym. Lodowiec jest bardzo łatwo dostępny. Z parkingu można do niego dojść w około 3 minuty. Chociaż język lodowca się trochę cofnął, to widok u jego podstawy jest niezapomniany. Właśnie, to jest największy lodowiec w okolicy. Ma około 400 metrów wysokości. Tam jest dosyć niebezpiecznie schodzić, bo podobno mogą być lawiny. Chociaż nie spodziewam się w tej porze roku, to pewnie bardziej zimą, ale ta ilość tam tych wodospadów, przybliżę Wam, robi duże wrażenie. Zobaczcie. Gdybyście chcieli razem z Jachtomaniakiem odwiedzić to miejsce, to zapraszam do kontaktu. A ten lodowiec nazywa się Bya Bren Glacier, a jeziorko Brevatnet. Specjalnie dla Was od Jachtomaniaka nagranie 3D 360 stopni prosto spod lodowca w Norwegii, przy norweskich fiordach. Takie i inne widoki zobaczycie tylko i wyłącznie na kanale Jachtomaniak. Zapraszam na wspólne rejsy żaglówkami, katamaranami, trimaranami, innymi jednostkami po wodach całego świata. Ze mną zwiedzisz wszystkie wspaniałe miejsca z perspektywy wody. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Dobra, wracamy już spod lodowca naszą wspaniałą ekipą jachtową. Mamy tutaj zamówionego busa 6-osobowego, wracamy nim. Umówiliśmy się z panem do Muzeum Lodowca, które jest tutaj oddalone 3 km. Prawdopodobnie jest to muzeum rewelacyjne, więc ufamy tym opiniom, ocenom. Mamy nadzieję, że nas pozytywnie zaskoczy. Jakoś nie przepadam za muzeami, ale to jest wysoko oceniane, więc może będzie coś interesującego, a wtedy na pewno Wam to pokażę. Następnie wybraliśmy się na wycieczkę do pobliskiego Muzeum Lodowca. Pierwszy raz mieliśmy szansę odwiedzić taki rodzaj muzeum. Jest ono naprawdę zaskakujące i warte odwiedzenia, ponieważ w Europie jest tylko kilka takich miejsc, a obecnie muzeum jest najbardziej zjawiskowe. To muzeum naukowe oferuje interaktywne wystawy, fotografie i modele dotyczące lodowców i zmian klimatycznych. Wyświetla także niesamowity film w kinie panoramicznym. Jesteśmy właśnie pod Muzeum Lodowca, tutaj blisko samego lodowca, w którym byliśmy przed chwileczką. Zaraz zobaczycie Visitor Center Jostedalsbren National Park. Mega fajna struktura architektoniczna tego budynku. Taka betonowa bryła zapewne ma symbolizować
bryłę lodowca. Mamuty, czyli domyślamy się, że w tych rejonach mamuty żyły i rządziły 5 milionów lat temu. Zobaczcie, jaki tu jest fajny taras zrobiony na dachu tego muzeum. Tutaj mamy te mamuty. No niezwykła panorama. No, a tam jak zwykle elektryczne kozy cisną trawnik. Ło, niezły misiek, co? Wielki. Ulala. Polar bear. O, patrzcie, nawet jest informacja po polsku. 20-25 tysięcy niedźwiedzi polarnych w 19 populacjach na obszarze Morza Arktycznego. Słuchajcie, ten niedźwiedź polarny jest zagrożony wyginięciem. Nie wiem, jaka jest jego wysokość, ale no nie chciałbym spotkać takiego miśka blisko siebie, ale z drugiej strony zależy mi też na tym, żeby utrzymać go w populacji i przy życiu. To jest chyba największe... Oj, to jest chyba ślad od strzałów, tak mi się wydaje. Właśnie zabezpieczone pazury. Tu obecnie jesteśmy w restauracji, ale już jest jakiś taki początek muzeum. Ale mega fajne, że tu są takie pulpity, zobaczcie, i od razu jest informacja. Ötzi, człowiek znaleziony w lodzie. Żył ponad 5000 lat temu. Miał około 40-53 lat, kiedy zmarł ponad 3000 lat temu przed naszą erą. Miał około 1,60 m wzrostu. Kiedy człowiek ten zmarł wiosną lub na początku lata, góry wciąż były pokryte śniegiem. Latem zwłoki prawdopodobnie zanurzone były w wodzie, która zebrała się w zagłębieniu, gdzie leżały. Zewnętrzna warstwa skóry zniknęła. Jesienią ciepły wiatr alpejski spowodował gwałtowne odwodnienie ciała. Następnie pokryło się ono zimnym, suchym śniegiem. Niska temperatura na lodowcu oraz brak dostępu powietrza zatrzymały dalsze rozkłady zwłok. W ten sposób Ötzi został wysuszony przez zamarznięcie. Później klimat się ochłodził, a lodowiec powiększył. Nieźle. Ale zamki. Patrz jakie nagrania. Jak na stole operacyjnym. To jest kolejna rzecz, dla której chociażby warto tutaj przyjechać. Muzeum jest naprawdę niesamowite i w taki dokładnie sposób powinno się przedstawiać historię. I tak powinny być zbudowane wszystkie muzea. Jest mega atrakcyjne, nowoczesne podejście. Jak mówiłem, że nie przepadam za muzeami, no to tego typu muzeum to jest absolutny top. 91 rok, przypomnę. Oni jeszcze nie byli świadomi, co odkryli, nie? Myślę. Człowiek 5000 lat temu. Jezu, okazuje się, że on miał nawet tatuaże. Człowiek 5000 lat temu. A zobaczmy, co tutaj mamy dalej. A to jest ten lodowiec. Maria, chodź tutaj, zobacz, to są fragmenty tego samolotu znalezionego. To jest niesamowite. Ile? 49 lat temu znaleziono tutaj szczątki samolotu w lodowcu. Lekki samolot rozbił się na lodowcu 1580 metrów nad poziomem morza w poniedziałek 1972 roku. Tak wyglądał ten samolot wcześniej. Tutaj mamy jego szczątki. Bardzo to jest ciekawe, nie? 49 lat w lodzie. No niesamowite. Ja chyba w ogóle wszedłem na tą już wystawę. Tak mi się wydaje. O, nie mały misiek. Idziemy na film. Taka sala kinowa potężna. Suddenly the sun came out. Luckily everyone was ready. Pokazane, jak kręcili ten film, który oglądaliśmy wcześniej. Everyone had just been waiting for that sun in 3 days. Słuchajcie, jesteśmy tuż po tym pokazie filmowym tutaj i powiem Wam, że wow. Trwa 15 minut, ale już dla samego tego filmu warto tutaj przyjść. Ja specjalnie nie spamowałem całego filmu, przede wszystkim po to, żeby nie naruszać praw autorskich oraz docenić to, że ktoś włożył dużo wartości w produkcję tego filmu, więc ja nie będę puszczał Wam całego, a dodatkowo będziecie mieli motywację, żeby
odwiedzić tutaj to miejsce. Film po prostu zapierał dech w piersiach. Patrzcie, tutaj możecie zobaczyć fragment lodu z tego lodowca i tu jest praktycznie zobrazowany ten cały proces topnienia lodowców, jak wygląda. On jest na samej górze, przez to, że jest klimat się ociepla, on spływa do dołu, to wszystko przeistacza się w wodę i tak powstają te wodospady, które widzimy tutaj wokół fiordu. Więc mega prosta instalacja, ale fantastycznie przedstawiająca to, co się dzieje z naszym klimatem, a lodowce mają gigantyczny wpływ na nasz klimat i poziom wód na Ziemi. Więc tak jak mówiłem, że chociażby dla tego filmu warto wybrać się tutaj do tego muzeum. Nie jest ono duże, ale zobaczcie tutaj, jak wygląda postęp topnienia lodowca. 1868 rok, widać, że ten jęzor jest przy samym dole, a tak wygląda obecnie, więc macie porównanie, jak to się zmienia, jak warunki klimatyczne wpływają na topnienie lodowców. Muzeum nie jest duże, ale jest mega interesujące. Film robi naprawdę wrażenie. Jest zrobiony w takiej formie, może nie 5D, ale podłoga się lekko trzęsła, więc były mega fajne wrażenia z tego, a Maria nawet uroniła łezkę z tego powodu. Tu jest przedstawiony cały proces budowy tego muzeum, jakieś zdjęcia historyczne, znane osoby, jak to wszystko powstawało, mamuty, które tutaj rządziły. Fajne w tym muzeum jest to, że pełno jest tych wyświetlaczy i wystarczy kliknąć flagę polską, następny pokaz odbędzie się po polsku. Ale fajnie, ciekawe, mega. Drzwi do wystawy klimatycznej zostaną wkrótce otwarte. O, chodźcie, wystawa po polsku. Wszystkie urządzenia mobilne są wyłączone lub ustawione na tryb cichy. Takie gwiazdy to my dzisiaj w nocy widzieliśmy. Zderzające się asteroidy zaczynają tworzyć nową planetę. Narodziła się Ziemia, kula wściekłego ognia. Rewelacja. Promieniowanie jest częściowo odbijane od Ziemi. Zimne lodowce. Niesamowite. 20 000 lat wcześniej i znajdujemy się w mroźnym uścisku ostatniej epoki lodowcowej. Teraz przechodzimy do czynnika najgorszego, czyli do człowieka. Czyli lustra, możemy na siebie popatrzeć, bo my jesteśmy temu winni. Tutaj się idzie dalej. Samochody, ludziki, Stillehavsøyene forsvant. wojna. Tak ten człowiek działa właśnie. 2100 rok zmieniamy w tej chwili. Wpływ na to, co się zdarzy za 70-80 lat. Minuta 45, tak? Do następnego pokazu. Tutaj mamy. Ours is a planet of miraculous diversity. Słuchajcie, to muzeum jest absolutnie rewelacyjne. Jeżeli jesteście w tej okolicy, no to zrobicie ogromny błąd, jeżeli tutaj nie przyjdziecie. Wejście kosztuje 160 koron. Sam film już początkowo robił olbrzymie wrażenie w formule 5D, bo ziemia drżała, były odgłosy, jakieś tam podmuchy, obraz 160 stopni, więc rewelacja. Tutaj mamy zaznaczone miejsca tych lodowców, prawdopodobnie, z tego co kojarzę. Tutaj mamy kość mamuta, widzicie? Znaczy kieł mamuta, przepraszam. W porównaniu do człowieka widać, jak jest wielki. Tutaj mamy bryłę lodu, którą można dotknąć. Niesamowite. Wow. Produkuj własną energię. Czy jesteś w stanie stopić bryłę lodu? Dobra, Marianka pływa. A to jest co? Wypróbuj śrubę lodową. Eksperymentem z lodem. Woda może przepływać pomiędzy kryształami lodu, z których składa się bryła. Lodowiec zbudowany jest z dużych lodowcowych kryształów. Zobaczmy. No i co? Mamy odważniki 4-kilogramowe. Marianka zarobiła 10 groszy dla muzeum. Tu jest cały sprzęt alpinistyczny. No, tu można nawet węzły zawiązać. No, idealnie. Ja nie wiem, czy on mi pozwoli. Mogę tutaj wejść? Ujej, co ta podłoga? Widziałaś? No tak się po lodowcu idzie. No bo jest miękko, zapada się. Ale się skrapla. Eo! Co tu?
Gdzie? O, patrzcie, tak wyglądają szczeliny lodowcowe. Można się tutaj naprawdę wczuć, jakby się wpadło w szczelinę lodowcową. No nieźle. Aha, rzeczywiście, tutaj ktoś nie przetrwał. Chyba Etsy tu leży. No, tutaj też jakieś ciało człowieka. No, lód jest nieubłagany, rzeczywiście. Tylko ta podłoga, uwierzcie mi, ona jest zrobiona z jakiegoś takiego sztucznego materiału, że to cały czas się zapada i masz wrażenie, jakbyś zaraz leciał w dół. Wow. Krusz skałę jak lodowiec. Bryła lodu i skały reprezentują lód. Na spodzie lodowca dociśnij i zacznij kruszyć. Zauważ, że tworzy się mieszanka proszku. Bryły lodu i skały reprezentują lód na spodzie lodowca. Dociśnij i zacznij kruszyć. Zauważ, że tworzą się mieszanki. Łupkowata płyta jest zniszczona przez erozję. Lód starł płytę od 1991 roku. Z drugiej strony. Tak działa elektrownia wodna tutaj pod lodowcem w skale. Niesamowicie jest to zobrazowane. Idźcie do tego muzeum, mówię wam. Nie pokazuję wszystkiego, żeby nie spamować. Lodu jest tutaj co niemiara. Prosto z okolicznego lodowca, przy którym byliśmy. To warto tutaj zajrzeć. Wiecie, co to jest za drewienko? Na podpałkę? 8,5 tysiąca lat ma ten kawałek drewna z drzewa, który został znaleziony na frontowej części tego lodowca. O, a tu kryptonit. Marianka, kryptonit. Muzeum zostało otwarte w 1991 roku. No zapewne zostało w międzyczasie update'owane. Wygląda jakby było otwarte 2 lata temu, a nie 30 lat temu. Tutaj możecie kupić też małe mamuty. Takie mega też ciekawe pamiątki. Niesztampowe. O, puzzle. O, noże to by mi się przydały. Na łódkę. Już myślałam, że do czego innego. Żeby rozprawić się ze współzałogantami. Niedźwiadki. Ja lubię takie śliczne. Może tutaj jest coś, co można kupić na pamiątkę? O, czekolada. Chodź do nas, tam rzeczywiście się dzieje. Tutaj podobno w męskiej toalecie jest jakaś atrakcja, więc do niej pójdę. A, tutaj pewnie jest. Wyszliśmy z tego fantastycznego muzeum. Mamy pół godziny drogi do naszego jachtu, do portu, do Freierlandu. Tam teraz zmierzamy. Ostatni rzut oka na podnóża lodowca. Tak się prezentuje to muzeum z zewnątrz. Wygląda trochę jak statek kosmiczny, albo właśnie jak taka sztywna bryła lodu oderwana od lodowca. Ale słuchajcie, no musicie tam pójść. Jeżeli jesteście tutaj w okolicy, no to jest absolutny must have to muzeum. Totalna petarda. Zresztą ta okolica jest tutaj tak przepiękna, że warto tutaj przyjechać chociażby, aby podziwiać te alpejskie widoki. Te niesamowite widoki. Norsk-Bre Muzeum. A my musimy tutaj dotrzeć drogą. Musimy i chcemy na piechotkę, bo nie lubimy jeździć taksówkami. No dzisiaj byliśmy zmuszeni, bo potrzebowaliśmy bardzo szybko dotrzeć pod lodowiec, żeby nie stracić czasu, dlatego że o 12 musimy wypłynąć już stąd do następnego celu, żeby zdążyć dzisiaj do wieczora dopłynąć do kolejnego planowanego gola naszego. A zobaczcie, też trasa, którą będziemy się teraz przechadzać, jest fantastyczna. Tam jest zlokalizowany nasz jachcik, więc w tym kierunku tutaj sobie robimy malutki spacerek, ale w takich okolicznościach jest to mega przyjemne. Tutaj też ten zapach kosiego sera. O, jak ja uwielbiam takie klimaty. Muszę powiedzieć jeszcze 2 słowa o tym filmie, który oglądaliśmy w muzeum. Słuchajcie, to był krótki, 15-minutowy film, bez żadnego monologu, były tylko napisy i obraz, ale obraz był zrobiony w taki sposób, że czuliśmy się, jakbyśmy chodzili po tym lodowcu i niektórym z nas pociekły po prostu łzy po 15-minutowym filmie przedstawiającym jedynie obraz lodowców. No to było coś nieprawdopodobnego. I oprócz tego ten film był jeszcze zrobiony w opcji takiej 5D, podłoga się ruszała, drżała, był wyczuwalny lekki wiaterek, albo mi się wydawało.
ekran miał 160 stopni szerokości, więc to wszystko potęgowało wrażenia i wydawało nam się, jakbyśmy sami chodzili po lodowcu. Tak się podróżuje z jachtomaniakiem. Nie tylko z poziomu wody, ale też z poziomu lądu. Czyli łączę tradycyjny sposób zwiedzania, taki, do którego jesteście przyzwyczajeni, ale też z poziomu wody. I za chwilkę właśnie wsiadamy na naszą Bawarkę 46, która jest zatymowana tam, jakieś 3 km. No i ciśniemy dalej. Pogoda jest obłędna. No ja się po prostu zakochuję powoli w tym miejscu. Zobaczcie na ten widok za mną. Jakiś sztos, 10 na 10. Wiem, że część z Was wrześniową, październikową Norwegię może kojarzyć z zimnymi klimatami, ale naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, pogoda jest tutaj obłędna. Ja jestem absolutnie zachwycony. Jestem tutaj w kurtce tylko dlatego, że byliśmy pod chwileczką pod lodowcem, parę kilometrów dalej i tylko dlatego jestem w kurtce, ale tak naprawdę mógłbym ściągnąć tą kurtkę, bluzę. Jest tu mega, mega ciepło. Zobaczcie na to. Patrzcie na to jezioro, to jest po prostu obłędnie. Dzisiaj temperatura tak naprawdę jest godzina, która jest godzina 11 mniej więcej. Dopiero zmierzamy do naszego portu i za chwilę będziemy odpływać, więc też jest wczesna godzina. Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że dzisiaj znowu będzie znakomita pogoda i żeglowanie w znakomitych warunkach, więc serdecznie polecam Wam odbyć taką podróż do Norwegii nawet w miesiącach wrześniowych, październikowych, a nuż również traficie na tak sztosową pogodę jak ja. A dzisiaj płyniemy do Gudvangen. To jest wioska wikingów, tutaj przy fiordzie norweskim. Zapłyniemy tam za jakieś 2-3 godziny. Oczywiście będę Wam update'ował sytuację na bieżąco, ale spodziewamy się kolejnych fantastycznych widoków, które mieszkam przedstawić Wam w jak najlepszej jakości. Patrzcie, jakie tu są klimatyczne domki przy samym zejściu do jeziora. Mają takie malutkie tutaj podesty, ale to są chyba domki, które pełnią formę jakichś takich bardziej portowych domków do przetrzymywania, nie wiem, łódek, sprzętu do łódek, ale wygląda to też klimatycznie. Po drodze taka restauracyjka, oczywiście jeszcze zamknięta, bo jest za wcześnie. Chętnie bym zjadł sobie tutaj obiadek w takich okolicznościach. Nie mamy jednak na to czasu, musimy popylać na naszą Bawarkę, z której będziemy płynąć do tej wioski wikingów, ale tego absolutnie też nie żałuję. Już się nie mogę doczekać znowu żeglowania, no bo przecież żeglarstwo to jest kwintesencja mojego kanału. Więc robię to, czego ode mnie oczekujecie. Jak najwięcej żeglarstwa, jak najwięcej na wodzie, na jeziorach, na morzu, na statkach, na żaglowcach, na katamaranach. Już docieramy do Freierandu, gdzie zacumowana jest nasza Bawarka i już idziemy do niej. O, ile turystów najechało tutaj. Zobaczcie. A my już jesteśmy. No, akurat słyszę, że wycieczka Polaków. Zobaczcie, tutaj się trafiła wycieczka Polaków. Byli bardzo zainteresowani naszym jachtem chyba, co? Tutaj podeszli. Czyli bardziej tym, że jesteśmy Polakami. Chcieli trochę pogadać tym, że Polakami i o dziwo tak zawsze widzę, że ludzie jakoś namiętnie dopytują, skąd jesteście. Jest pięknie. Za chwilę popływamy. Wow. Widzicie ten kajak? To jest jakiś obłęd. A tam jest oczywiście sauna, w której wczoraj się ocieplaliśmy. Odpływamy, uzupełniamy tylko wodę i ciśniemy tam, w tamtym kierunku do miasta Wikingów. Uzupełniamy tutaj wodę i momentem takim informacyjnym jest to, że kiedy mamy pełny bak, że się woda zaczyna przelewać. Tutaj mamy końcówkę węża, tutaj trzeba zakręcić, tu jesteśmy podłączeni do prądu, więc to są ostatnie nasze chwile, kiedy możemy korzystać z przywileju tego miejsca. No i zaraz ciśniemy. Tutaj zobaczcie, w łazience portowej mamy prysznic i mamy nawet pralkę z 10-letnią gwarancją. Dobra, to odbijamy. Okej, dzięki. I wrzucamy do naszego forpiku, jak zwykle odbijacze. Przejdę tu. Odbijacze zdejmujemy i oddalamy się od tego cudownego miejsca. Na moje rejsy nie ruszam się już bez specjalistycznej odzieży z wełny Merinosa. Z mojej perspektywy jest to absolutny must have na każdy rejs.
Od stóp do głów jestem ubrany właśnie w odzież z Merynosa. Specyfika tej najcenniejszej wełny wywodzącej się z Azji jest nie do zastąpienia przez żaden inny materiał i znakomicie nadaje się na żagle, ponieważ w zimie ociepla, a w lecie chłodzi. Firma Brubeck ze Zduńskiej Woli produkuje wysokiej jakości odzież z Merynosa, którą wprost uwielbiam. Oprócz znakomitych właściwości termoaktywnych odzież Brubeck jest również hiperwygodna, cienka i bardzo miła w dotyku. Dodatkowo, co bardzo ważne na rejsach, gdzie możecie zabrać ze sobą ograniczoną ilość, najlepiej właśnie cienkiej odzieży, wełna merino ma zdolności do pochłaniania wilgoci i uwalniania jej w powietrzu, co zapobiega namnażaniu się bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach. Szczerze polecam odzież Brubeck każdemu żeglarzowi. Jak na prawdziwego wikinga przystało, płynę do miasta wikingów. Odwiedzić swoich krajan i potomków. Zobaczymy, czy mnie rozpoznają. Może rzeczywiście byłem kiedyś wikingiem. Kto wie. Chociaż kiedyś sprawdzałem swoje drzewo genealogiczne i podobno moja rodzina, bo tam poprzez wschodnie Kresy, pochodzi z Grecji. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Są takie strony, które mogą zidentyfikować, nie wszystkie nazwiska, ale niektóre mają zidentyfikowane nazwiska, skąd pochodzi dane nazwisko. U mnie wyszła to Grecja. Postawimy zaraz żagle. Muszę sprawdzić, kto ma wachtę, bo nie jestem zorientowany, chyba nie ja, ale mam nadzieję, że za chwilę się pojawi, bo chętnie popływam na żaglach. Płyniemy dalej. Jesteśmy już tutaj właśnie w takim środkowym punkcie tego fiordu, takie rozdroże. My wcześniej płynęliśmy stamtąd, tam nocowaliśmy, w tamtym porcie, a dzisiaj płyniemy w lewo do tej właśnie wioski wikingów. Tutaj akurat widzimy dwa promy. Obiad był wyśmienity. To jest rzadko spotykane na jachtach, ale wszystko zależy od członków załogi, od tego, jakimi umiejętnościami dysponują. Nasi są naprawdę na wysokim poziomie, więc wszyscy są absolutnie zachwyceni tym, co możemy zjeść na jachcie. To jest mega fajne urozmaicenie. Też kapitan wspominał, że rzadko kiedy może doświadczyć takiej jakości jedzenia, więc to jest mega fajne urozmaicenie. Dla kapitana, który zazwyczaj taki rejs płynie tutaj z różnymi załogami, 6 tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące, akurat na 6 tygodni pod rząd, co tydzień zmienia się ekipa, no więc takie urozmaicenie jest mega fajne. Mamy na tej polanie takie przykrywane pola z uprawami czegoś, ale tutaj na środku, nie wiem czy widzicie, jest posąg wikinga. Ten, który chcieliśmy właśnie 2 dni temu. Troszkę światło pada w tym kierunku i go nie widać, ale jest ogromny, naprawdę ogromny. Zobaczcie, to są wielkości na dole budynku. To jest 2 razy budynek, tak? I jeszcze stoi na wzgórzu. Będziemy wracać tą drogą, więc prawdopodobnie zobaczymy go jeszcze z bliższej odległości. Patrzcie, tutaj przypływamy koło wodospadu. Który ma mega długą tą odległość spadu, tą długość spadu swobodnego. Tutaj co chwilę są, ale ten jest taki chyba najbardziej jak dotąd spektakularny. Słuchajcie, teraz ten wiking jest bardziej widoczny. Widać go tu na wzgórzu. Fajnie to się nawet prezentuje na tle tej wody. Skończyliśmy właśnie obiad. Teraz się odbywa tutaj sprzątanie. Wachty sprzątającej, wachty kambuzowej. W tej chwili odbywa się inwentaryzacja produktów, ponieważ jutro będziemy robić zakupy, więc musimy zrobić inwentaryzację tego, co nam brakuje. A nie we wszystkich miejscowościach są sklepy, więc musimy w odpowiednim czasie to zrobić. No, a tutaj jest taki panel sterujący, nawigacyjny. A może ktoś z Was miałby ochotę na kiszonego śledzia? Nie, specjalnie dla Was nie zjem go tutaj na wizji. Absolutnie nie. Raz miałem okazję tego śledzia wziąć na imprezę do znajomych i otworzyłem go w pomieszczeniu. Oni nie spodziewali się, czym to może grozić. Ja wiedziałem, jakie mogą być tego konsekwencje. No i później musieli przemalować mieszkanie, wietrzyli je jakiś miesiąc czasu. Generalnie później to mieszkanie sprzedali i w tej chwili nikt tam nie mieszka, mieszkanie straciło na wartości i zostało całkowicie w ogóle to piętro wyburzone z tej kamienicy. Więc taki jest efekt jedzenia kiszonego norweskiego śledzia. Jeżeli mi nie wierzycie, no to sami spróbujcie. Przekonacie się, że Wasze mieszkanie zostanie również zrównane z ziemią. No, widzicie ten domaszek tutaj malutki na wzgórzu? No przecież to jest istna petarda. Tam jest drugi działka. Niezły skos, niezłe zbocze. Zejście do morza tak naprawdę, no bo to są wody morskie, to jest słona woda tutaj. Zejście do morza jest no, dosyć nieprzyjemne, ale jaki widok mają z okna sypialni Norwegowie tutaj, to się w jednej polskiej głowie na pewno nie mieści. W Norwegii nie ma jakiegoś zajebistego piwa. Najbardziej znany to jest Tuborg. Nie jest jakiś rewelacyjny. W ogóle tutaj, jeżeli
lubicie alkohol, jest duża trudność z zdobyciem alkoholu. Jest kilkaset sklepów z alkoholem, jest ograniczona liczba godzin otwarcia tych sklepów w całej Norwegii. Ten alkohol to jest zdecydowanie alkohol taki miękki. To są piwa, a w większości są piwa z zerową ilością alkoholu. No, więc takiego Tuborga jednego sobie kupiłem testowo tutaj na jachcik, żeby spróbować. No nie jest zły, ale to jest taki nasz lek, takie tyskie, nawet lepsze od tych alkoholi, które wymieniłem. Ale ja akurat jestem zwolennikiem piwa pszenicznego, w szczególności Paulanera monachijskiego. Wczoraj udało mi się zdobyć Erdingera, też pszenicznego. No i on wyśmienicie tutaj smakował na tych norweskich fiordach. A jeżeli nastawiacie się tutaj na jakiś twardszy alkohol, no to bardzo ciężko jest go dostać, a jeżeli już naprawdę musicie na jachcie posiłkować się tego typu używkami, no to lepiej przywieźć z Polski w samolocie, tam określony oczywiście limit, bo tutaj po pierwsze jest ten alkohol bardzo drogi, a po drugie jest niezwykle trudno dostępny. Tak jak wspominałem, jest kilkaset sklepów tylko na całą Norwegię, które taki twardy, wysokoprocentowy alkohol sprzedają. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie połączył pasji żeglarskiej z moją inną pasją, którą jest gra w golfa. Dlatego postanowiłem zrobić coś niecodziennego, czego nie widziałem jeszcze w internecie. Chcę spróbować zagrać w golfa, to znaczy zagrać w golfa to jest za dużo powiedziane, ale postarać się uderzyć parę piłek golfowych bezpośrednio z pokładu jachtu. Odpowiednio się do tego przygotowałem, no bo domyślacie się, że jeżeli użyłbym standardowych piłek golfowych, no to ciężko byłoby mi je wydobyć później z jeziora, a nie chcę zaśmiecać jeziora, dlatego wyposażyłem się w zestaw takich piłeczek. Przede wszystkim tu są piłeczki unoszące się na wodzie w takim kolorze żółtym, które widać z daleka, oraz takie piłeczki dziurawe z dziurkami. One są bardzo lekkie. Plusem jest to, że one lecą zdecydowanie 4-5 razy krócej aniżeli standardowe piłki golfowe, więc nie trzeba tak daleko latać, a po drugie jesteśmy w stanie je wydobyć z wody. Takie uderzenia będę tutaj stosował przy zatoce, ale w chwili obecnej mam jeszcze jeden pomysł. Wszystko przygotowałem w Polsce przed trasą, żeby tutaj się odpowiednio do tego przygotować. A mianowicie kupiłem żyłkę rybacką, dosyć silną, ona jest do 14 kg ryb, więc myślę, że wytrzyma uderzenie golfowe. Więc tutaj do tych piłeczek z dziurkami perforowanymi przywiążę żyłkę, następnie drugi koniec przywiążę tutaj do końca relingów. Myślę, że zużyję na to jakieś 50-100 metrów żyłki, bo to są bardzo lekkie piłki, więc one raczej daleko nie polecą. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Będzie trzeba uważać mocno na to, bo jeżeli piłka poleci tam, no to będzie skręcać tutaj w prawo i trzeba szybko ściągnąć tą piłkę, żeby czasem nie wkręciła nam się w śrubę. I jeszcze pokażę jedno narzędzie, które zakupiłem wcześniej. To jest taki podstawowy tee, czyli taka podstawka na piłki, no bo prawdopodobnie będzie ciężko mi tutaj uderzać piłkę z tego pokładu, który jest plastikowy, sztywny i też nie chcę go uszkodzić, więc w jakiś sposób przytwierdzę tutaj tee do pokładu. Mam taśmę klejącą, więc może uda mi się tutaj w ten sposób to przytwierdzić. Jesteście ciekawi tego doświadczenia? Bo ja sam tak. Dobrze, że skipper jeszcze tego nie widzi, bo akurat skipper ma przerwę i śpi, bo jakby zobaczył, że będę uderzać kijem golfowym z jego jachtu, to możliwe, żeby się załamał. To będzie dobre. Dajcie znać, czy ktokolwiek kiedyś coś takiego robił. Czy widzieliście jakiś film na YouTubie, na TikToku, żeby ktoś w ten sposób uderzał z jachtu. Może to jest powszechna praktyka, ja nie wiem, ja po prostu to mi przyszło do głowy i chciałem tego spróbować. Dobra, odwiążemy jakąś jeden koniec. Tutaj zobaczcie, sobie przygotowałem tee, wszczepiłem na taśmę klejącą, dzięki temu ono nie będzie się ruszać. Tutaj położyłem piłeczkę golfową, mam nadzieję, że z tego nie spadnie. Do piłeczki golfowej przyczepiłem taką fluorescencyjną, żółtą żyłkę, żeby była widoczna. A tu do relingu przyczepimy końcówkę żyłki, żeby później łatwo ściągać nam naszą piłeczkę. Zobaczymy, czy to się wszystko uda. Ile metrów tej żyłki, nie wiem, przygotowałem. No zobaczymy, czy to wszystko zafunkcjonuje. Troszkę tej żyłki jest. Tutaj powiem Wam. Teraz, żebym się nie zaplątał w tym. Dobra, robimy w tą stronę. No, jak zwykle. Jak to z linami. Zobaczymy, czy to będzie, czy ta metoda będzie skuteczna.
O, ale fajnie, że ona tak daleko nie odlatuje. Ale zarąbista zabawa. Zobaczcie, jak ta piłeczka wygląda. To jest taka piłka z dziureczkami, która jest przewleczona mega silną żyłką na 13-kilowe ryby. Woo! Lecicie ze mną? Zobaczcie na minę kapitana. Czy coś kiedyś takiego widział na jachcie w Norwegii? Pięknie! Wow! Elegancko, daleko! Wow! O, świetnie! Po krótkiej grze w golfa z załogantami obraliśmy kierunek na historyczną wioskę Wikingów. Ale zanim do niej dopłyniemy, jedna z największych atrakcji pływania na fiordach. Możliwość przepłynięcia pod samym wodospadem. Takich widoków nie spotyka się na co dzień. Zapamiętamy je do końca życia. No i zobaczcie, dwie piękności naraz. Jest i Marianka i jest ten cudowny wodospad. Specjalnie wyłączyliśmy silnik, żeby słyszeć ten odgłos wodospadu. No przecież jaka to jest petarda. Znaczy to jest... Nie ma to jak wodospad. Bezpośrednio z jachtu. Genialnie. Wow. Norwegia. I co powiecie? Chcecie tu przyjechać czy nie? Nie przyjeżdżajcie. Przypłyńcie. Bo jedynie z wody jesteście w stanie zobaczyć takie widoki, tak spektakularne. Spektakularna ilość wody. No, potężny jest ten wodospad. Przed chwileczką było takie słońce, jak graliśmy w golfa, że ja aż się spociłem. A teraz słońce zaszło tutaj za tą górą, gdzie są słupy energetyczne. Przebiega linia energetyczna nad nami. Widzicie? Niesamowicie to wygląda. No, myślę, że takie dwie wysokości jachtu, czyli jakieś 45-50 metrów. Płyniemy sobie teraz na autopilocie, kurs 119 stopni. Tutaj też mega fajnie przez te wzgórza przecierają się smugi światła. Płyniemy jedynie 4,5 benzo, więc bardzo wolno. Jesteśmy tutaj, a nasz cel jest zlokalizowany mniej więcej tutaj, czyli jakieś 11 mil morskich nam zostało, więc płynąc z taką prędkością dopłyniemy do celu za jakieś 2 godziny 10 minut. Jesteśmy teraz z Marianką na wachcie, a Marianka jest bardzo zainteresowana kierowaniem, ale ja oczywiście nie mam tutaj żadnych pretensji, ponieważ była też wachta kambuzowa, w której ja kompletnie nie uczestniczyłem, więc dzielimy się tutaj fajnie, sprawiedliwie, uczciwie i według kompetencji. Więc myślę, że to jest mega fair. Tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz. Płyniemy cały czas do miasta Wikingów. Zostały nam jeszcze jakieś 4 godziny, około 20 mil morskich, dlatego że wcześniej ploter pokazał te 11 mil, o których Wam mówiłem, w linii prostej, a nie po wodzie. Po wodzie będzie to niestety około 20 mil morskich. Skoro płyniemy z prędkością 4 węzłów na godzinę, no to będą to 4 godziny. Ale chciałem Wam pokazać tutaj jak na ploterze, jak można zobaczyć informacje o jachtach, które się znajdują koło nas. Zobaczcie, tutaj możemy sobie przybliżyć i tutaj widzicie, to jest nasza pozycja, to jest nasz kierunek. Tutaj widzicie, że jakiś jachcik tam się zbliża. Widzimy, że nazywa się Tornado. Idziemy na niego jeszcze raz. I tutaj mamy więcej informacji na temat tej jednostki. Widzimy, że ma 8 metrów długości. Tutaj widzimy jego destynację.
wysokość, godzinę, nawet prędkość. Trzeba tylko dodać, że takie informacje można znaleźć na temat jednostek, które posiadają tak zwanego ICE-a, czyli taki włączony nadajnik z lokalizatorem. Nie wszystkie jednostki taki nadajnik ICE posiadają. My na przykład posiadamy tylko odbiornik ICE, czyli widzimy inne statki, które posiadają ICE-a, ale nie posiadamy nadajnika, czyli nas inne jednostki również nie widzą. Praktycznie pod koniec dzisiejszego dnia przydarzyła nam się mała wpadka. Skończył się gaz w butlach gazowych, które na jachcie służą do gotowania obiadu albo chociażby wody na herbatę czy kawę. Za pomocą mojej wagi podróżnej zważyliśmy je, aby oszacować ilość gazu w środku. Butli mieliśmy kilkanaście, ale okazało się, że w żadnej nie ma gazu. Kapitan w miasteczku Wikingów będzie musiał poszukać w sklepie rozwiązania zapasowego, ponieważ nie ma tam również punktu nabijania butli z gazem. Tutaj na sterze jest taka nakrętka na ster. Jeżeli ją odkręcimy mocno, no to ona wypadnie, więc nie powinna być odkręcona. Jeżeli ją dokręcimy z całej siły do końca, no to ster zostanie zablokowany. Tak się robi po wpłynięciu do portu, więc ta zakrętka powinna być tak mniej więcej po środku, lekko luźna. Też ciekawa blokada, nie słyszałem o niej wcześniej. Zobaczcie, tam jest olbrzymi wycieczkowiec i teraz powstały pytania współzałogantów, w jaki sposób my ten statek miniemy. Więc zobaczcie, my go tu widzimy, jest on tutaj, tak? I mamy nawet wskazaną linię, czyli tu jest jakaś kolizja, ale my po prostu ominiemy go. Już widzimy, że on skręca bardziej w swoją prawą burtę, my skręcamy też w prawą burtę. No i miniemy się bez problemu. Dobra, zrobiliśmy 30 stopni w prawo, żeby tutaj nie wpłynąć na ruch kolizyjny z tym wycieczkowcem. A on skręci właśnie w lewo, bo płynie tutaj do tego miasteczka. Dobra, ale to chyba odbijamy już w lewo, czy nie? No, 10 stopni w lewo. O nie, no trzeba im pomachać, ale jaja, kapitan chyba nas widzi, że go nagrywamy. On nam po prostu też podziękował, że tak ładnie mu z drogi zjechaliśmy. Pojawiły się już jakieś informacje o nim? Pasażerski, 296 metrów wysokości, długości, szerokość 38. Widziałem w Amsterdamie? 300... 3 tygodnie temu? O! No, słuchajcie, 20 węzłów. Wow, to szybko. Holandia, Rotterdam, czas do płynięcia 21.09. Nie było tego 5 minut temu. Tak. Czas do płynięcia kiedy? 20 za 2 dni, o drugiej. No tak. 20 węzłów ciągnie. Niesamowite jest tylko to, że jesteśmy, nie wiem, z 50 metrów od brzegu, może troszkę więcej, a tu jest 450 metrów głębokości. A w kolejnym odcinku z Norwegii dopłyniemy do końca fiordu, w którym zlokalizowana jest historyczna wioska Wikingów. Poczujemy klimat dawnych czasów w zrekonstruowanym skansenie i wcielimy się w rolę tych odważnych morskich wojowników i żeglarzy. Zapinajcie szelki i zapraszamy na bujanie.